Pierwszy międzynarodowy konkurs chopinowski na instrumentach historycznych, organizowany przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, odbędzie się w Warszawie we wrześniu 2018 roku. Instytut Chopina również realizuje jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych na świecie – Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina, którego ostatnia edycja miała miejsce w 2015 roku. Instytut organizuje również festiwal Chopin i jego Europa, na którym od lat występują muzycy grający na instrumentach historycznych. Kiedy w 2005 roku orkiestra XVIII wieku otwierała tą naszą piękną kartę prezentacji muzyki na instrumentach historycznych, już wówczas powstał w mojej głowie projekt czy pomysł zorganizowania konkursu gry na tych instrumentach, konkursu chopinowskiego. Jestem szczególnie człowiekiem szczęśliwym w chwili, kiedy już wiadomo, że taki konkurs i to w roku przyszłym, w 2018 roku, pierwsza jego edycja zaistnieje. Uczestnikami konkursu będą pianiści z całego świata w wieku od 18 do 35 lat. Jury konkursu tworzą znakomici przedstawiciele współczesnego świata muzycznego. W jury międzynarodowego konkursu chopinowskiego, tego pierwszego na historycznych instrumentach, zasiądą na przykład Andreas Steier, który jest po prostu legendą w tej chwili wykonawstwa historycznego na instrumentach klawiszowych z jednej strony, z drugiej strony Dan Tison, który jako pierwszy w Warszawie zaprezentował z orkiestrą XVIII wieku w 2005 roku jego koncert fortepianowy E-moll, który stał się bestsellerem, jak również ta tradycja polskiego interpretowania Chopina w postaci Krzysztofa Jabłońskiego. Krzysztof Jabłoński był dokładnie pierwszym na estradzie filharmonii, który wariacjami na temat La Ci darem la mano z orkiestrą XVIII wieku pokazał nam ten rodzaj wykonawstwa. Jak również oczywiście nasz pionier wykonawstwa historycznego Janusz Olejniczak, wybitny chopinista. Tak naprawdę przekonałem się do tych fortepianów, a w zasadzie do sensu grania na tym instrumencie, jak po raz pierwszy miałem próbę z orkiestrą XVIII wieku Franza Brugena. Jak usłyszałem brzmienie tej orkiestry, naraz niebiańskie tło, grają przez kilka taktów, potem wchodzi fortepian. Jak sobie wyobraziłem, że ja teraz jestem przy Steinwayu, to naprawdę słoń w składzie porcelany. I wtedy zabrzmiał ten Erard mój, bo na tym grałem. Zabrzmiał jakiś zupełnie inny utwór. Był inny nastrój, inna muzyka. Sprawiło mi to tak kolosalną przyjemność, że właśnie jak teraz gram ten koncert na współczesnym fortepianie ze współczesną orkiestrą, no to wiem, że to jest nie to. Uczestnicy konkursu będą mieli do dyspozycji fortepiany historyczne z kolekcji Instytutu Chopina, między innymi marki Erard, Pleyel i Broadwood. To, co mamy w tej chwili tutaj w Warszawie, naprawdę to jest kolekcja, nie wiem, czy nie najlepsza na świecie, instrumentów, na których można nagrywać płyty, na których można koncertować i które też nie wszystkim, ale wielu pianistom sprawiają przyjemność, bo do tych fortepianów właściwie trzeba też dojrzeć trochę. Jest kilkunastu pianistów na świecie, którzy specjalizują się w graniu na tych instrumentach, ponieważ technika grania jest ciut inna. To są o wiele lżejsze instrumenty. Mają ograniczoną, jeśli chodzi o, powiedzmy, głośność, forte, skalę. Natomiast zejść można do 4 pianek. Wszystko na tym polega, żeby i pianista, i słuchacz przyzwyczaili się do tego pierwszego głośnego akordu i to jest najgłośniejszy w zasadzie. Chopin dla naszego pokolenia brzmi na współczesnych, absolutnie nie tych samych, co w
na czasach Chopina instrumentach klawiszowych, Steinwaye, Yamahy, Kawai. To wszystko firmy, które opanowały światowy rynek muzyczny, a które zunifikowane dają brzmienie potężne, stosowne do olbrzymich sal koncertowych, gdzie jest słuchaczy ponad 2000, ale to nie ma nic wspólnego z tym brzmieniem, z tą sonosferą, która otaczała samego Fryderyka. Proszę sobie wyobrazić w XIX wieku, 830-40, co nas otaczała. Otaczała nas cisza, którą sobie nie jesteśmy w stanie wyobrazić wszędzie. Teraz, żeby się przebić z czymkolwiek, no, trzeba krzyczeć, trzeba bardzo głośno grać. To się przekłada na też interpretację. Do gry na tego typu instrumencie trzeba się przestawić z tego całego hałasu, który jest, na bardziej intymne granie, ale jednocześnie nie może to być granie tylko dla siebie będę coś tam plumkał, a ludzie nic z tego nie zrozumieją. To musi być wszystko bardzo wyważone i żeby to uzewnętrznić, zrealizować na tych fortepianach będzie z pewnością nie takie proste. Spodziewałem się bardzo ciekawego konkursu. Pierwszy międzynarodowy konkurs chopinowski na instrumentach historycznych we wrześniu 2018 roku w Warszawie.